Cześć, witam Was. Nowy stary Ferguson. Moje i nie tylko moje dziecko. Słuchajcie, ja ten ciągnik robiłem chyba ze 3-4 lata temu. Na pewno nie prędzej. Mamy tutaj takie małe poprawki. On jest pięknie wylakierowany. Oczko w głowie właściciela. Ja robiłem w nim instalację od zera, całą nową. Popatrzmy sobie, jak to wygląda od zaplecza, żeby nie porysować tutaj na ten makaron, a tak naprawdę to nie do końca. Słuchajcie, ja tutaj miałem wtedy koncepcję, żeby zrobić to jak w Zetorze, przez to, że nie ma miejsca pod kokpitem, podobnie jak tam. Zaraz pójdziemy sobie do środka, zobaczycie, czemu nie ma miejsca. Podpinamy aby kości, zakładamy kokpit, chcemy coś zrobić, to tak naprawdę odkręcamy przewód od czujnika, od wskaźnika ciśnienia oleju. Musimy zdjąć kierownicę i odkręcić dźwignię od gazu ręcznego. Mamy to na wierzchu, ja to zaraz jeszcze będę układał, spinał, bo tu z czasem niektóre wsówki się poluzowały, jakieś tam były naprężenia, ja sobie to poprawiam. Ten ciągnik niedawno dostał kabinę. Ten ciągnik był u mnie, bo robiłem go jeszcze w starym domu, nazwijmy to. On nie miał wtedy kabiny, on miał inne błotniki. Błotniki oryginalne z tego ciągnika, one były lakierowane, są na sprzedaż, jakby ktoś pytał, podobnie jak przednia oś, z tego względu, że tu jest też wspomaganie dołożone. Zobaczcie, bezpieczniki i tutaj jest grubo. Z angielskiego to się nazywa chyba over engineering, a po polsku jest to, no, powiedziałbym, przekombinowane, no ale to po prostu miało być dobrze, miało być na lata. Ja nawet nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, od czego są te przekaźniki. Na logikę na pewno dwa są długie, krótkie światła. Na pewno jest od światła stopu albo pozycji jakiś. On miał halogeny, przód, tył, lampę roboczą i lampę błyskową. No to mamy, to na pewno jest coś tutaj. Tu się nie ma prawa nic z tym wydarzyć, to jest pospinane, tu nic nie pręży, jest poukładane. Bezpieczniki, dostęp od strony akumulatora, tu jest blacha, ten zdjęty kokpit. Tutaj są przyłącza. Po zdjęciu tych przyłączy możemy się normalnie do Orbitrola jak ludzie dostać. Tutaj mamy kości, to teraz doszło, bo to jest od kabiny. Ja wcześniej też, tam jest kostka też od kabiny. Ja wiedziałem w momencie, kiedy robiłem ten ciągnik, że on będzie miał kiedyś kabinę. Nie wiadomo było kiedy, ale że będzie miał, więc tam zostawiłem panom od kabiny stały plus, naprawdę porządny, z bezpiecznikiem tutaj dużym na dole. Tu też są bezpieczniki główne, żeby tę instalację ochronić już na samym początku. Plus po zapłonie do jakiegoś tam radia, bo mamy radio, tak się spodziewałem, a mówię, już reszta się wydarzy w kabinie. Wiązka sobie tutaj idzie. Kabina to jest tutaj jakiś pan chyba okoliczny, bo jesteśmy koło Lipska, to jest koło Rzeczniowa bliżej. Ten ciągnik miał kiedyś pałąk, tutaj taki, na nim były halogeny przód, tył, lampa błyskowa i jakiś tam szperacz na błotniku. Teraz zamiast tego pałąku z mojej instalacji sterowane tutaj z deski rozdzielczej guziki. Pokażmy sobie jeszcze raz tę deskę. O, sekunda. Przód, tył, lampa błyskowa. Tu był szperacz, ten guzik jest teraz nieaktywny. Wiadomo, jakieś tam kontrolki, smarowanie, ładowanie, zapchany filtr, długie, krótkie. Te przyciski znamy z Fergusonów. Tutaj mamy wstawione diody LEDowe. To nie są zwykłe żarówki, tak jak w oryginale. Zatopione na stałe. One zawsze łączą, bardzo mocno świecą, odbija się tutaj jeszcze światło, więc za dnia normalnie widać, czy mamy włączony kierunkowskaz, czy nie. Woltomierz dołożony tak po prostu, bo ten ciągnik już był naprawdę w pełni uzbrojony i było wszystko włączone na full, to on tak różnie, gniazdo, zapalniczki, jakieś tam ładowarki. Teraz mamy szyby, więc można sobie przypiąć jakiś uchwyt do telefonu. Stacyjka zwykła. Te halogeny, które były wcześniej na pałąku, teraz są na dole, przód i tył. Jest tutaj z tyłu petarda. Nie będę pokazywał tablicy, bo tutaj właściciel aby tego nie chciał. My się znamy z właścicielem, tu są u góry halogeny. Te halogeny te są sterowane z mojego panela na dole, dolne, przód, tył. A tutaj kabina wykonana przez kogoś, na szczęście. Fajnie, że też jest ten sam typ przełączników. Przód, tył mamy załączone, mamy spryskiwacz, mamy jakąś lampkę, mamy radyjko, mamy bezpieczniki, taką samą puszkę jak ja.
Mamy wycieraczkę, przód, tył, mamy spryskiwacz. Hydraulika też jest turbo rozbudowana w tym ciągniku. Tutaj to, co się dzieje, to jest naprawdę kosmos. O, tam jeszcze chyba będą złączki. Tak, to są jeszcze moje złączki, ale były wymieniane błotniki, więc ten pan sobie to na nowo podpinał, ale skoro dał radę, to znaczy, że było to w miarę oczywiste. Wiązka na silniku, no ona się trzyma, taśma parciana, ona nie klęka nawet po latach na robocie. Cóż tu można, widzimy ile tutaj jest tych złączy. Tutaj jest ponoć jakiś tam podnośnik, jakieś ścięgno hydrauliczne, ta jeszcze jedna sekcja to nie wiem, a tutaj tak samo jest raz, dwa, trzy, 4, 5 tych sekcji. To jest teraz odkręcone, bo żeby zdjąć tutaj to, trzeba było się tego pozbyć. Także naprawdę powiem szczerze, tu jeszcze jest nawiew. Tak naprawdę do pełni szczęścia to brakuje tutaj tylko klimatyzacji. Jest to do dołożenia, na przykład na dach. Była taka opcja z tą kabiną ponoć, ale koszta. Ten ciągnik, no i to i tak już tutaj jest masa pracy i pieniędzy. Jakieś nowe chłodnice są, dołożona chłodnica oleju przez tą rozbudowaną hydraulikę. Tutaj mamy jakiś wentylator, ale działa. No jakieś tam pierdoły na pewno bym poprawił w nim teraz, już poprawiam sam po sobie, ale ogólnie no już wtedy miałem smykałkę, krótko mówiąc. No. Skromność przede wszystkim, o tym może jeszcze porozmawiamy, bo tam z Maxumem jest problem z poprzednich odcinków i tam pewien pan z internetu zadzwonił do niego klient, chciał się coś dowiedzieć, napierdolił na mnie głupot, krótko mówiąc. No nie konkretnie nie o mnie, bo wiadomo, że mnie nie zna, ale do Maxuma jeszcze wrócimy, bo jest sprawa honorowa. Teraz tego Maxuma to trzeba go naprawić, krótko mówiąc, ale to będzie kiedy indziej. O tym, mam nadzieję, bierzemy się za robotę. Jeszcze jedna ciekawostka przy tym ciągniku i zapomniałem powiedzieć, że to Ferguson 158, nie wiem czy tam 148 jeszcze były, no nie wiem, nieważne. Ten obrotomierz, uniwersalny chiński obrotomierz, 70 zł w Chinach, 140 w Polsce kosztuje. On ma magiczny guziczek i jego można zamontować we wszystkim, co ma alternator. Wszyściuteńko. Wiadomo, że on jest wyskalowany do 3000 obrotów do diesla. On szczytuje obroty z alternatora. Jeżeli mamy na przykład jakąś 30-60, ktoś wsadził kiedyś z jakiegoś poloneza alternator, trzeba w alternatorze dorobić wyjście W. Była na ten temat mowa w odcinku z Deutschfarem. On ma tutaj guziczek. Gdyby komuś jest, no tego schemat to są 4 kabelki plus minus zapłon i właśnie ten sygnał z alternatora z wyjścia W. Jest to przewód tam niebieski, tak on się prezentuje. We wszystkim można to zamontować, tylko trzeba mieć wyjście W alternatorze. Samochodowe alternatory to mają przeważnie w standardzie, w jakichś tam lepszych ciągnikach przeważnie też jest. Większość obrotomierzy chodzi z tego wyjścia W, pobiera sygnał. Można na przykład zastąpić to w tych kanciastych renówkach. Tam często padają Jagera obrotomierze i zamiast płacić 600-800 zł, 1000 za takie następne gówno, można sobie kupić taki chiński obrotomierz, który nam to zastąpi, a do tego ma fajne kolorowe podświetlanie, więc które też można ustawić sobie swoją drogą pod kolor na przykład całej tam, czy to będzie bursztyn, czerwony, zielony, biały, obojętne, a najważniejsze, że jest tanie, proste i działa. Jazda próbna, światła. Dobra, ciągniczek mamy skręcony, wszystko mamy poukładane, wszystko śmiga jak ta lala, a przede wszystkim wygląda. Nówka sztuka, będzie ciągnik na pokazy. Weźmy tutaj jeszcze, tutaj też mamy podświetlanie, fajnie, radyjko. No i tyle, nic dodać, nic ująć, idziemy dalej. Kolejny sadownik, tutaj EHR świruje. Czujnik pozycji ramion uszkodzony, on jest jakiś przemysłowy, spróbujemy coś tańszego dobrać. Z błotnika tutaj to działało, nie chciał się dać rozryglować. Podnosił z błotnika, nie opuszczał z błotnika, przekłamuje ten potencjometr w środku, jest wyklebotany, kupimy nowy i będzie śmigać. Fragment dla najbardziej wytrwałych, to ja, to jakiś czereśniak na filmie, stoi koło Fergusona, myśli, że wygląda jak sołtys. Słuchajcie, lista, no nie będę pokazywał, bo tam są numery.
Tour de Wielkopolska. Zgłoszenia ustalmy, że jak to wrzucę w nocy i ktoś to obejrzy do 15, to jeszcze może zadzwonić, bo to jest bardzo ciężki temat logistycznie. Planuję we wtorek wyjechać, to dla wszystkich zainteresowanych, a jest już 9 osób na liście. To tak w takim krótkim czasie i tak, Ferguson, John Deere Case, Ferguson, Fendt i perła w koronie na koniec, Bizon BS. To jest, nie wiem, czy to jest, rozmawiałem tam z panem przez chwilę, ciekawy jestem, nigdy nie byłem przy czymś takim, ponoć to jest FMZ, to ponoć to jest to w Płocku chyba, tak? Płocka Fabryka Maszyn Żniwnych. Jak się pomyliłem, to mnie w komentarzach. Ponoć jest tutaj to w pełni polska konstrukcja, z tym, że na podzespołach Boscha tak samo jak Topliner to jest Deutschwerk. Są takie kombajny. Także zgłoszenia, bo ja muszę wykonywać w niedzielę bądź najpóźniej w poniedziałek telefony do tych wszystkich ludzi, kto w jakiej kolejności, muszę jakoś to sprawiedliwie podzielić między wszystkich. Jakoś mam nadzieję, że to dobrze wszystko wyjdzie i to będzie nie pierwsza, to znaczy pierwsza, ale nie ostatnia taka akcja. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i cześć.